You expect to find many things when you come to Vietnam. Communistical farming, reminders of the war, stunning food, massive heat. What you don't expect to find is a deserted ribbon of perfection. One of the best coast roads in the world. Zapraszamy na odcinek Top Gear z Wietnamu. We search for the ultimate road. We ride wherever it goes. Riding hard on a mountain pass. Nie zabij mojego pana, Iwe. Mnie prawie zjebał. Dzień dobry w kolejny dzień. Dzisiaj mieliśmy jechać na wycieczkę całodniową, skuterową. Ale wyszliśmy przez nasz hotel i nie ma naszego skutera. Bartek rano sprawdzał i mówił, że niby był. Ale nie ma go. I przyszła nasza pancia do hotelu i nam powiedziała, że bo oni mają tutaj dwa hotele, dwa budynki. I nam pancia powiedziała, że nam zawiozła do tego naszego drugiego budynku, bo tam wszyscy zostawiają, a że pani babcia trochę średnio po angielsku mówi, to tam nie wiem, pokazała nam coś, kazała nam odblokować, żeby mogła przestawić ten skuter, no to odblokowaliśmy wczoraj, nie? A dzisiaj rano nie ma skutera. O matko. Idziemy zobaczyć, jak łowią rybacy. Oni łowią nie przy pomocy kutrów, ale przy pomocy tylko samych sieci. I jest taki człowiek, który zarzuca sieć daleko w morzu, a reszta osobników stoi na plaży i tą sieć ciągnie z powrotem na plażę. I tak ciągną ją przez 50 metrów. I tam daleko jest drugie takie miejsce, gdzie ludzie łowią tak z brzegu na sieci. A tam dopiero są kutry. A tu stoją ludzie, którzy prawdopodobnie chcą dostać świeżą rybę. Jestem ciekawa, jak to złowią, bo to jeszcze takie z 20 metrów w morzu jest ta sieć. No może nawet 30 bym powiedziała. Oni, proszę Państwa, generalnie mają takie pasy zrobione z opony, zakładają te pasy na biodro i przyczepiają się tymi pasami do tej sieci i ciągną. I jakby wtedy jest im lżej, bo to musi być mega obciążenie. No przecież zależy, ile ryb będą mieli, ale już niedługo się dowiemy, jak to wygląda. Już jest pełna mobilizacja, już jest pełno ludzi. Są rybki, już wychodzą na brzeg. Zobaczymy, nie jest ich zbyt dużo, trochę taka lekka ta sieć, bo tak nie muszą aż za bardzo ciągnąć. O, ale dużo było. Có cái gác trong cái giỏ á. Để nó có bỏ được không? Đó nó này. 7 giờ cha. 7 giờ đó. No i proszę Państwa, tak wygląda połów. Dużo emocji, nie? Dużo emocji, no. Ale chyba byli niezadowoleni z połowów, bo ten pan był zdenerwowany na swój sposób. No trochę tak, a teraz w ogóle zaczęło padać. Mi się wyprostuje koszula, jak będzie też padał i pojedziemy na skuter. Taki przerywnik w czasie drogi. Zapraszamy na skuter. Jedziemy dalej. Woda? A nie wiem, czy to był jakiś wypadek. No były, tam kaski latały i zakupy rozwalone. I się tak już porządnie rozpadało, że postanowiliśmy się zatrzymać na kawce. W takim oto dosyć niepozornym miejscu, ale Bartek zobaczył, że jest kawka za 12 000, więc stwierdziliśmy, że się zatrzymiemy tutaj. Znaczy najpierw się zatrzymaliśmy pod drzewem, pod którym prawie w ogóle nie padało, ale później stwierdziliśmy, że jak już tu jest kawa, to znaczy, że to jest znak. To znaczy, że to jest znak. Znak. Do naszego głównego celu mamy jeszcze 12 km, ale przyjedziemy tutaj następnego dnia. Kolejny dzień to jest punkt startu dzisiejszej naszej wycieczki, która miała się odbyć wczoraj, ale wczoraj została przerwana ze względu na złe warunki pogodowe, ze względu na dużą ilość wypadków na drogach, śliskie podłoże i niebezpieczną mgłę.
chmurową. Specjalnie na ostry cień mgły. A to jest jeden z lepszych skuterów, jaki w ogóle mamy, jaki posiadamy. Zapłaciliśmy 120 000 za niego za dobę. Honda Vision. Generalnie chodzi jak żyleta, ma bardzo miękki silnik, bardzo dobre hamulce i oponki wyglądają jak nowe. Kierownica nie odbija w swoje strony, ani nie ma bicia na kołach, super jest. No i jesteśmy u naszej panci, to właśnie ta niepozorna kawiarnia. Już nas przywita pomachaniem. Już wiedziała, że to samo, czyli 2 kawki. A według naszego radaru opadów, o, pancia nam przyniosła wentylator. A według naszego... A on nie chce działać. A według naszego radaru im później tym lepiej. W sensie te chmury deszczowe przechodzą. Teraz jak jechaliśmy to delikatnie dżdżyło. Według radaru im później tym lepiej się układają takie. No około godziny... Która to jest? 16. Będzie łatwiutko. Nasza pancia robi tak mocną kawę, że wczoraj nie spaliśmy do godziny 1 i cały czas coś robiliśmy. W sensie montowaliśmy filmy albo zaogarniała Instagramy czy inne rzeczy. Ale cały czas nami nosiło, nie? Ja wczoraj wstałam o 7 rano, bez dżemki cały dzień i siedziałam do 1 w nocy. I dzisiaj wstałam o 7 rano i mi się nie chciało spać. Tak mną nosiło. Ja byłam tak zmęczona, ja już takie pierdoły robiłam. Ale w sensie to uczucie, że jesteś zmęczony i poszedłbyś spać, ale twój mózg nie może się uspokoić i cały czas musisz coś robić. To było takie zmęczenie. Ja jeszcze nie dziwię, że oni po tej kawie tak potem zaczynają po tych ulicach. Bo niektórzy jeżdżą jak wariaci. Robią sobie taki Need for Speed na skuterach. A tam stoi nasz skuter. I dalibyśmy sobie rękę wczoraj uciąć, że to jest bordowy skuter. I wiesz co? Ruszamy, proszę Państwa. A tutaj pancia, nasza pancia suszy, jak jeździliście. To jakieś przyprawy są? Nie wiem, ale to na takiej plecionce robią. Nie wiem, czy to widać. Pachną zupełnie nijak, a przytrzymasz aparat? Też piękne. Różne tu są liście, to jest jakaś mieszanka. Pachnie jak liście herbaty. It's called the Haivan Pass, and in this place, I had an epiphany. I'm liking this. Ammo, I'm going for an overtake. Yeah! This is great! At last I'm gonna play me! Haivan to po wietnamsku oznacza przełęcz chmur oceanicznych. Jej nazwa nawiązuje do chmur, które się unoszą z nad pobliskiego morza i powodują mgły i chmury na trasie. Jeremy Clarkson powiedział, że jest to jedna z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejsza trasa nadmorska na całym świecie. A jest to trasa dosyć wymagająca, jest kręta, jest mglista w większości czasu. Haivan to przełęcz, która ma długość 21 km. Połączenie GPS zostało zerwane. We search for the ultimate road. We ride wherever it goes. We go round the world, but some of the stuff here, Yeah. it's made my hair all stand on end. And there's nobody there. Oh, I'll tell you, is it? Is it right? It's not a majestic sight, is it? Mate, Yes, seriously, look at that view. that's fantastic. Przełęcz Haivan była również świadkiem niestety 2 najpoważniejszych wypadków kolejowych i jednego z najpoważniejszych wypadków powietrznych. Zginęło tutaj w pierwszym wypadku kolejowym co najmniej 100 osób, natomiast w następnym wypadku kolejowym zginęło tylko 10 osób, a jeżeli chodzi o ten wypadek powietrzny, to rozbił się tutaj helikopter w trakcie działań wojennych w czasie wojny wietnamsko-wietnamskiej. Przełęcz stanowi także granicę pomiędzy klimatami północnego i południowego Wietnamu i między innymi chroni miasto Da Nang przed wiatrami zimowymi z Chin w okresach właśnie od listopada do marca. We thought, as we got to the bottom of the pass, that we'd be back in the chaos. But no.
That image really is a metaphor for Vietnam. The mountains, the coastline, the big new engineering projects and the traditional fishing scene down here. With that soundtrack. It is a fabulous country, it really is. Ten brzeg tutaj jest trochę jak nad takim oceanem, to tak wygląda. Fantastycznie tutaj jest na tej plaży, wam powiem. Wiadomo, śmieci są, nie? No wiadomo, tego nie przeskoczymy w pewnych rejonach świata, ale tutaj jakby nie było tych śmieci, to piękna jest ta plaża, naprawdę, cudowna. A przechodząc do tego praktycznego... Ale mam łeb upocony. A przechodząc do tego praktycznego aspektu drogi, to jest ona stosunkowo łatwa. Nachylenie jest od 8 do 10%. Więc to nie jest jakieś duże nachylenie. Nawierzchnia jest generalnie bardzo dobra i czy to jest najniebezpieczniejsza? Może z uwagi na wypadki została tak okrzyknięta ta trasa, ale chyba największym zagrożeniem są po prostu tiry, które tutaj pędzą z góry, nie? I oni nie zważają na to, czy jedzie jednoślad, czy nie jedzie. I z całą pewnością jest piękna. Jest naprawdę ładna i warto ją przejechać. Jeżeli ktoś się obawia na przykład, że będzie tam za trudno dla niego, to pewnie nie będzie, jeżeli na ogół jeździ skuterem. Nie polecamy, jak będzie padać, bo jak pada, to tutaj nic nie widać, to faktycznie jest słabo. To jest wtedy może niebezpieczne. O, są wodospady po drodze, więc można się wykąpać. Na samym końcu, tak jak już wspominaliśmy, jest morze, jest plaża, jest dostęp, także też będziecie mogli się wykąpać. Po drodze, a szczególnie przy tej części Da Nang, jest pełno kawiarni i pełno jedzenia, więc jakbyście zapomnieli wody, to po drodze też możecie kupić. No a my teraz wracamy i zatrzymamy się przy tym jednym wodospadzie i zobaczymy, czy warto w ogóle się tam zatrzymywać. You whispered softly, this life's just a ride. When you go, you'll be free on the endless side. On your motorbike, through the sky you'll run. Don't worry to sit, it's been a life well done. Tam pójdziemy, zobaczymy ten wodospad, tylko ja nie wiem, czy on nie jest strzeżony, bo tam jest chyba jakaś przepompownia, bo tam jest taki budynek rządowy jakiś. W sensie, no, wygląda jak rządowy. Ciuch. Idzie pod barierką. A po co normalnie? Jak można nie normalnie? Teraz ty, tylko ty musisz tak, wiesz. No i weszliśmy do tego przybytku i tu są takie rzeczy. Znaczy on jest zamknięty generalnie, ale tutaj takie ale baseny chyba miały być, co? Chodź zobaczymy do wodospadu. Chyba jednak mieli jakiś opad, bo tu wymyło cały beton. Most jest zepsuty, ale widoczek jest piękny. Łażenie po wodospadach to nasza specjalność. A Zuzana dwie możliwe drogi wybrała tą siara. A kto się tam człapie? Kto się tam tak człapie? Proszę Państwa, właśnie po to nosi się kask. Właśnie uderzyłam tak mocno głową w to. Ale na szczęście miałam kask, tu dosłownie uderzyłam, bo nie widziałam tej wystającej belki. Także bardzo dobrze, że mam kask. Bardzo dobrze. Generalnie jeżeli chodzi o przełęcz Hai Van, to jest to najbardziej strategiczne miejsce pomiędzy północą a południem Wietnamu. I w przeszłości bardzo trudno było pokonać jakiemukolwiek wrogowi, lądowo pokonać tą przełęcz właśnie Hai Van. Dlatego to jest takie strategiczne miejsce wojskowe i tutaj często też przebiegały wszelkie granice właśnie pomiędzy północą a południem, ze względu na to, że właśnie ciężko było piechocie przekroczyć tą linię naturalnych gór przełęczy Hai Van. No i jak widzimy, tutaj też jest właśnie ten fort obronny, specjalnie usytuowany. Wejście jest darmowe i mamy do odkrycia kilka tutaj rzeczy. Da Nang to jest miejsce, to jest must see w Wietnamie, moim zdaniem. To jest, jak ktoś mnie widzi Da Nang, to jakby prawie w ogóle nie widział Wietnamu. Po tej krótkiej wizycie w forcie zapraszamy Was teraz na wspaniałą przejażdżkę w dół przełęczy.
naszego miasteczka. Mieliśmy jeszcze o jedno miejsce zahaczyć, o takie zielone kamienie, ale tam nie mogliśmy znaleźć wjazdu, a później już przejechaliśmy i musielibyśmy kawał iść, więc stwierdziliśmy, że dobra, co odpuszczamy, bo jesteśmy już trochę głodni. No i idziemy coś zjeść. Tyle jedzenia dostaliśmy. Jeszcze nie wiemy, ile za to zapłacimy, ale ja się boję, że my tego nie zjemy. Nie wiem, czy można wziąć na wynos. Ale jest kupa mięsa. Jezu, zobaczcie, jaka to jest kupa mięsa. Masakra. I jeszcze takie warzywka. I jeszcze ryż. Po pitym posiłku postanowiliśmy trochę pospalać, właśnie spalamy. A z wami się żegnamy. Pa, pa.